Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj pokażę jak nakładam produkt, który się nazywa OxyFe. Ten produkt na bazie wody zawiera w sobie naturalne cząsteczki żelaza, które po utlenianiu robią taki niesamowity efekt rdzy. Nakładam jak zwykle packą i nakładam pierwszą warstwę na wzór ściółku. I już nałożyliśmy. Jak widać, pierwsza warstwa lekko się przyświeca, ale to nie problem. Pierwszą warstwę my nanosimy tylko jako warstwę gruntującą, natomiast druga warstwa nam wszystko pokryje i będzie ok. Wydajność tego materiału przy założeniu, że nakładamy packą, wynosi 150-200 gram na metr kwadratowy na każdą warstwę. Znowuż, tak jak mówiłem, wydajność zależy od jakości przygotowania podłoża. Teraz odczekamy minimum 1 godzinę i położymy drugą warstwę. I właśnie minęło nam już ponad godzinę. Pierwsza warstwa już jest sucha, widać, że ona lekko się przyświeca, ale druga warstwa już pokryje, tego przyświecenia się już nam nie będzie. Tak samo jak pierwszą warstwę nakładamy drugą warstwę, nakładamy packą, nakładamy cieniutko i na wzór ściółku. Packa musi być w dobrym stanie, nie bardzo zużyta, żeby nie robiła rys, żeby ta warstwa była cieniutka, równiutka. I teraz ta warstwa druga powinna wysnąć przynajmniej przez 1 dobę, zanim nakładać utleniacz. Więc do zobaczenia po wyschnięciu tej warstwy. I teraz tak, już mamy wyschniętą tą farbę OxyFe i teraz będziemy robili przygotowanie pod naniesienie utleniacza. Ten materiał bardzo powolnie reaguje na działanie utleniacza, więc tutaj jest sens przeszlifować powierzchnię, żeby przyspieszyć ten proces utleniania się materiału. Ale w zależności jakiego by efektu my chcielibyśmy osiągnąć, to szlifujemy albo po całości szlifujemy, albo tylko w miejscach, gdzie chcemy, żeby ten utleniacz szybciej nam działał. Szlifujemy papierem ściernym drobnej gradacji, żeby nie porysować ten materiał. Ja osobiście na przykład lubię takie nierównomierne efekty, więc ja będę szlifował tylko w wybranych miejscach. To zaczynamy szlifować od tego miejsca, gdzie najbardziej chcemy, żeby ten utleniacz nam zadziałał. Podczas szlifowania trzeba pamiętać, że mimo tego, że my nakładaliśmy ten materiał na kilka warstw, ale i tak, żeby nie zedrać nam do podkładu. Podczas szlifowania trzeba pamiętać, że ta granica, gdzie poszlifowana powierzchnia łączy się z nieposzlifowaną powierzchnią, ona powinna być taka nieostra. Ona powinna jakby powolnie stopień szlifowania zmniejszać się, aż póki w ogóle nie będzie tutaj nieszlifowane. No i oczywiście ta granica nie jest prosta, ponieważ nam później wyjdzie tam prosta linia. I teraz nanosimy utleniacz nie po całości, a nanosimy utleniacz najpierw w tych miejscach, w których chcemy zrobić najmocniejszy efekt rdzy. Przy tym materiale odradzam nanosić utleniacz punktowo na kilka warstw, ponieważ pierwsza warstwa, te krople będą trzymały się jednego miejsca i nie będą tak się rozpływały, ponieważ za drugim razem jak będziemy nanosili, to te krople będą się rozpływały i będzie później taka ostra granica, będzie wyglądało jako plama, więc odradzam to robić. Najpierw nanosimy utleniacz w tych miejscach, gdzie najbardziej chcemy zrobić akcent, później
odczekamy, aż ten utleniacz zadziała normalnie. Uprzedzam, że przy tym materiale utleniacz nie tak szybko działa, a później już po całości trzeba będzie jeszcze raz nanieść utleniacz i zostawić jego, żeby on utleniał materiał aż do tego stopniu, do którego nam będzie to wystarczy. Tak samo punktowo natryskiem nanoszę tą butelkę z pompką. O tym mówiłem wcześniej, jak robiłem filmik Psykufe. Nanoszę natryskiem, zawsze trzeba wypuścić powietrze i nie przestając cisnąć na ten guzik, przynosimy już na powierzchnię w tych miejscach, gdzie nam powstały kropli, to lepiej te kropli rozprowadzić tak, żeby to było bardziej naturalnie wyglądało, nie jako krople. Można to zrobić nie tylko walkiem, można zrobić i gąbką. I zostawimy, aż to zadziała. I jak ono już wystarczająco utleni się, on będzie taki rudy, będzie widać, no to wtedy po całości trzeba będzie nanieść utleniacz. Zrobię na nieszlifowanej powierzchni, będzie widać, jaka jest różnica. Do zobaczenia po skończeniu tego procesu utleniania się materiału. Minęło nam już około godziny i już widzimy, jak działa ten utleniacz. W tym polu, które było szlifowane, utleniacz reaguje bardziej aktywnie i widać, że tutaj już zaczyna robić się takie rudy, a w tym miejscu, gdzie nie było szlifowane, on taki blady jest ten utleniacz. I tak samo będzie później on dalej reagował. Minęło nam już z 5 godzin i widzę, że według mnie nie chcę nakładać drugiej warstwy utleniacza, ponieważ ta druga warstwa utleniacza zgubił tą wyrazistość i różnicę kolorów. Wszystko tutaj zrobi się też bardziej rudym i już nie będzie takiego efektu. Więc według mnie ten efekt już jest wystarczający i nie ma sensu nakładać drugiej warstwy utleniacza. Jakby Państwo chcieli, to jak najbardziej możecie położyć, ale to już według Państwa uznania. Teraz utleniacz jeszcze powinien popracować. Poczekamy przynajmniej jeszcze dobę i ten utleniacz już przestanie tak aktywnie działać i wtedy trzeba będzie jego zaimpregnować, żeby skończyć ten proces utleniania się materiału. Minęło nam ponad dobę, efekt już wystarczający i teraz musimy zatrzymać ten efekt utleniania się materiału, czyli nałożymy teraz impregnat zamykający. Oczywiście on po nałożeniu impregnantu trochę się ściemnił, ale po wyschnięciu on znowu się rozjaśni. Oczywiście nie będzie taki jasny, jak był przed impregnacją, ale dość jasny będzie. Takiej impregnacji nam wystarczy, dlatego żeby zastosować ten produkt w normalnym, zwykłym pomieszczeniu biurowym, czyli mieszkalnym, jakimkolwiek. Natomiast jeśli my chcemy, żeby ten materiał nadawał się na takie warunki jako posadzka, czyli strefa mokra pod prysznicem, no to jeszcze jeden dodatkowy impregnant oraz lakier. Teraz poczekamy, aż wyschnie ten impregnant i zaimpregnujemy dalej impregnantem do posadzek i stref mokrych oraz później położymy lakier. Ten materiał już po impregnacji jest suchy i właśnie już tak on może wyglądać przy zastosowaniu jego w normalnych, zwykłych warunkach, takich jak mieszkanie, biuro, ale to nie są warunki, które strefa mokra lub posadzka. Moim zdaniem ten efekt bardzo ciekawy jest i tak nie wiem jak Państwa, ja to kojarzę jego z jakimś efektem kosmicznym. I teraz ja jego będę impregnował do takich warunków, żeby to się nadawało na posadzki oraz do stref mokrych, takich jak pod prysznicem. Nanoszę ten impregnant. Impregnant ten oczywiście trochę ściemni materiał, ale po wyschnięciu znowu się rozjaśni. Oczywiście nie do takiego stopnia jak teraz, ale będzie też dobrze. Jak widać, on trochę tak wyciąga głębię tego rysunku, robi taką trójwymiarowość. Póki on jest ciemny, to tego tak nie widać, ale jak wyschnie, to będzie bardziej widoczne. I ważna rzecz, że nanosimy ten impregnant cienko, nie zostawiamy nadmiaru materiału, ponieważ nam to po wyschnięciu zostanie guma i ta guma później będzie i nie do usunięcia i ona nam wszystko będzie psuła. Więc musimy nanosić ten impregnant równomiernie, cienko i nie zostawiamy
nadmiaru materiału. Więc teraz zaczekamy, jak to wyschnie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Teraz, jak widzimy, ten impregnant już całkowicie jest suchy. On oczywiście się rozjaśnił po wyschnięciu. Efekt nam wrócił i moim zdaniem efekt bomba. Teraz ten impregnant musi bardzo dobrze wysnąć, żeby on później nam nie wgniatał się, nie rysował się, nie psuł się. Ten impregnant musi wysychać, no przynajmniej jedną dobę trzeba zostawiać przed lakierowaniem. I teraz będziemy jego lakierowali. Lakierujemy obojętnie którym lakierem, zależy na które warunki musimy mieć odporność, bądź to lakier wodny, bądź to lakier rozpuszczalnikowy, nie ma znaczenia, ten impregnant i tak będzie to wszystko trzymał. I nanosimy teraz lakier na dwie warstwy. Oczywiście pierwsza warstwa wyschnie i później będziemy nanosili drugą warstwę. Ja oczywiście Państwu nie będę pokazywał, jak będę nanosił drugą warstwę, ponieważ nie ma sensu. Razem położymy pierwszą warstwę. Nanosimy cieniutko. Lakier, jak Państwo pamiętacie, że lakier nanosimy zawsze cieniutko, równomiernie. Niech będzie lepiej lakier położony na kilka więcej warstw i bardziej cienkich niż na jedną grubą, ponieważ przy cienkich warstwach powierzchnia zawsze jest dużo twardsza niż przy grubych warstwach. Walek musi cisnąć tylko swoją wagą. Nie trzeba cisnąć walkiem na powierzchnię, inaczej walek będzie robił bąble. I teraz to wyschnie i położę drugą warstwę i będzie ok. Dziękuję bardzo za wspólną robotę i do zobaczenia w następnych filmikach.